Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku postaramy się wykonać shooting board, czyli po polsku opornica. Nigdy nie mogę zapamiętać tej nazwy. Po prostu, ale jak sobie przypomnę, to wam powiem. Dobra. I dzisiaj skorzystamy z takiego niecałego zestawu, ponieważ ten element to jest element produkowany przez firmę Veritas. Cóż tu mamy? O kurde. To jest kawał odlewu. I tutaj akcesoria montażowe. Jest jeszcze płyta. Jest oczywiście instrukcja. I to jest jeden z elementów, który będzie nam potrzebny. Ale tutaj będziemy troszeczkę miksować, czyli to jest Veritasa, a struk typowy właśnie do shooting board to jest struk Lie-Nielsena. Więc troszeczkę sobie to pomiksujemy i zobaczymy, co nam wyjdzie. Co będzie nam potrzebne? Zobaczymy tutaj w instrukcji, co nam sugerują. Sugerują, żeby wyglądało to w taki sposób. To jest oryginalna instrukcja Veritasa. Jest jeszcze przetłumaczona na język niemiecki. Pozwólcie, że się z tym zapoznam. Zobaczmy jeszcze w takim razie, co tutaj mamy z tych akcesoriów. Veritas jeszcze do tego zrobił taką prowadnicę aluminiową. Ściągnę ją. Zobaczymy, czy uda się dopasować do tego struga. Nie mam zielonego pojęcia, ale się przekonamy. Tak, tutaj mamy mosiężne jakieś radełkowane nakrętki. Aha, to już wiem nawet, do czego to będzie. Są mufy. A czy jest jedna mufa? Tutaj jedna śruba, druga. Ok. Tutaj mamy pin. Także ok. I tutaj jeszcze płyta z predefiniowanymi takimi pinami, po to, żeby ustawiać tą wspornica oporowa. Chyba tak. Haha! Przypomniałem sobie. Wspornica oporowa. Ta nazwa po prostu mnie zawsze rozwala. Dobra. Zabieramy się do pracy. Muzyczka. Ja trochę popracuję. Spróbuję to wykonać, a później zobaczymy, jak to działa i pokażę wam, co też wykombinowałem. Ruszamy.
No i ja już tutaj sobie pracuję. Widzę, że jeszcze, kiedy wykonałem jedno struganie wzdłuż dłuższej krawędzi, później tą krawędź użyłem tutaj, to widzę, że dosłownie jeszcze do ułamek, albo inaczej, promil jest jeszcze to rozkalibrowane, więc tutaj sobie jeszcze będę musiał to przesunąć, żeby poprawić. Ale to da się tutaj, słuchajcie, zrobić super, super precyzyjnie. No i sama praca to banał, bo tak naprawdę, kiedy strug nie ma opcji pójść w lewo ani w prawo, on jeździ tylko tym swoim torem. My możemy tutaj wkładać ten nasz materiał. Dobrze, włożymy sobie znowu jakąś deseczkę i jedziemy. Oczywiście strug musi być naprawdę ostry. Kiedy chcemy pracować w poprzek włókien, to tutaj musi być totalna żyleta. Ale o tym myślę, że już chyba nie muszę wspominać. I co jeszcze? Oczywiście pracujemy tutaj, w zależności od tego, jakie duże to sobie zrobimy, na takich elementach możemy pracować. Tutaj w tą stronę, widzieliście przed chwilą chyba strugałem tą deseczkę, ona ma około 30 cm długości. Jestem w stanie się tutaj troszeczkę wysunąć, żeby zacząć, a później mogę już pracować na całej długości, więc takie rzeczy wychodzą. Mamy zrobioną tą referencyjną krawędź i możemy znowu pracować tutaj w poprzek. Jeśli będę chciał pracować na takich maleństwach, również, słuchajcie, nie ma najmniejszego problemu. Tutaj również nie ma jak gdyby strachu z tą obróbką takich małych elementów, bo tutaj nie ma się co przytrafić. Jeśli oczywiście nie podłożymy palców pod nóż, no to cóż się może wydarzyć, nie? Więc świetna sprawa. Polecam naprawdę dla wszystkich osób, które lubią pracować z narzędziami ręcznymi. I teraz, nawet jeśli mamy duże pilarki, duże sprzęty, idę na piłę, mam zrobione cięcie poprzeczne, ale jeśli chcę to zrobić, żeby nie było doszlifowania, tylko chcę właśnie uciąć włókna, to wtedy właśnie wspornica oporowa. Przypomniałem sobie znowu. Więc nawet mając właśnie duże sprzęty stolarskie, naprawdę to jest taki element wykańczający. I pamiętajcie też, że tutaj można zrobić właśnie ta praca z kątami. To daje również genialne pole do popisu, bo będę chciał zrobić w tą stronę. Tak, obracamy się w tą. Obracamy się w tą stronę. Czyli mamy też te predefiniowane kąty, bo nie wiem, o tym też wspominałem, do 60 stopni. Są te otworki, kąt pięknie nam trzyma i możemy sobie mocować opór, mocować sobie tutaj również naszą tą deseczkę oporową z tej strony. Ale pamiętajcie, że na tym shooting board możemy również pracować w tą stronę. Więc zmieniamy kąt raz tu, a później jeszcze w drugą stronę. Więc naprawdę to jest genialny sprzęt. Genialny sprzęt. Jeśli ktoś lubi pracę dokładną, to powinien to mieć. Zdecydowanie. Teraz jakbym miał z tego zbierać 30 stopni, to bym trochę tutaj czasu spędził. Dziękuję za uwagę. To myślę, że w tej postaci zostawiam na półce. Muszę postarać się tutaj zrobić takie miejsce do pracy na szybko, żeby tego nie chować gdzieś głęboko, tylko żeby to było pod ręką. Wtedy będę to zdecydowanie częściej używał. Do zobaczenia. Cześć.